Wydawnictwo Answer, kartonowe hobby, brytyjski myśliwiec Hawker Hurricane MK1, skala 1:33. Pierwsza strona to krótki opis historyczny, 4 arkusze z częściami. Dodam, że autorem opracowania jest Łukasz Fuczek. No i tak jak wspomniałem, 4 arkusze z częściami, arkusz z wręgami do naklejenia. Ja tu oczywiście zaopatrzyłem się w wręgi cięte laserowo, co znacznie ułatwia, przyspiesza pracę. Są chyba bardziej dokładniejsze, w sensie takim, że nie trzeba tego naklejać, wycinać jeszcze raz. Przygotowałem oczywiście odpowiednie kolory farbek do retuszu. No i zaczynamy budowę. Arkusze z częściami pokryłem kaponem dwukrotną warstwą. Autor tej wycinanki tu jakoś nie rozpisywał się na temat budowy, natomiast jest 28 rysunków montażowych wewnątrz wycinanki, które po prostu opisują jak gdyby rysunkowo budowę. No tu trzeba po prostu czytać odpowiednio te rysunki, zapoznać się z nimi, przestudiować to wszystko, przeanalizować. No i tak pierwszym rysunkiem to jest montaż kabiny. Części kabinowe właśnie są też jakby na jednym z arkuszy. No i ja też tutaj zacząłem budowę od rysunku numer 1 i zacząłem budowę od tych elementów wnętrza kabiny. Tu należało wyciąć z wręg laserowych odpowiednie wręgi, nakleić elementy z arkusza, no i przystąpiłem do składania poszczególnych elementów. Jak pokazują rysunki, wnętrze kabiny składa się z różnych innych elementów, czyli fotela, pasów, drobnych elementów wyposażenia. No i przystępuję do wycinania poszczególnych elementów, które należało wyciąć, posklejać, poskładać odpowiednio, dopasować i wkleić w odpowiednie miejsca w kabinie. Te drobne elementy zawsze zajmują najwięcej czasu przy budowie, przy sklejaniu, wycinaniu. To są dość małe elementy, trzeba poświęcić temu znacznie więcej uwagi. Odpowiednio wyciąć, zagiąć, skleić, wyretuszować. To jest zawsze żmudna, pracochłonna praca. Drążek sterowy, końcówka tego drążka to jest zgięty kawałek struny od gitary i tu już wklejam poszczególne elementy do wnętrza kabiny. Tu właśnie wklejony drążek, tablica przyrządów, busola, no i tak po kolei wszystkie elementy trzeba wkleić na swoje miejsca, w oznaczone miejsca, jak pokazują rysunki. Kratownicę ram kabiny wykonałem z drutu lutowniczego. Zostały odpowiednio pomalowane i wklejone na swoje miejsca z boku kadłuba. No i w odpowiednie miejsca pokazane na rysunkach należało powklejać inne elementy wyposażenia kabiny typu manetki, panele do sterowania, tablice przyrządów, tak jak to widać na zdjęciach. Dalszy etap budowy to wycięcie wszystkich elementów poszycia kadłuba, no i przyretuszowanie odpowiednimi kolorami. Pozostaje formowanie tych elementów do odpowiedniej obłości, no i oklejanie kabiny odpowiednimi segmentami wewnętrznymi. Na to przyjdą później elementy zewnętrzne, no i po kolei doklejanie segmentów.
Tak się prezentuje już częściowo oklejony kadłub. Elementy bardzo ładnie do siebie pasują. Może tutaj wyniknąć jakieś niedoskonałości, to tylko z moich jakichś tam błędów, które zauważałem w trakcie tu sklejania, ale starałem się to niwelować, retuszować. Tu zastosowałem taką metodę podziału blach, zaznaczania podziału blach. Jest to taka metoda łatwa do zrobienia. Na liniach podziału blach zaznaczamy to po prostu wciskając jakimś elementem typu, może to być wypisany długopis, może to być bardzo cienka kulka, małych rozmiarów kulka. Również zaznaczałem miejsca nitów, wciskając, tak jak to widać, delikatnie odpowiedniej średnicy igłą. Tu są te wąskie elementy kadłuba, które należało odpowiednio uformować, wyoblić, aby uzyskać odpowiedni kształt tego nosa kadłuba. On tu ma takie przejście z szerokiego w wąski do kołpaku śmigła, także tutaj należy to dość dokładnie zrobić, aby to ładnie wyglądało. No i sklejone, odpowiednio uformowane te elementy sklejam już ze sobą. To jest metoda klejenia na jedną wgręgę, opaska, ładnie to wychodzi. Statecznik pionowy, on tu ma z przodu takie rozcięcie, po prostu należało tutaj podklejki zastosować. Ja tutaj właśnie wkleiłem delikatny kartonik, no i całość się tak przedstawia, on tu się dość ładnie skleił. Elementy statecznika poziomego to elementy wzmacniające użebrowanie. Tu jest element statecznika pionowego. No i również elementy sterów wysokości, steru kierunku są na elementach wzmocnionych. I tutaj właśnie widać elementy już statecznika poziomego, pionowy. No i przystępuję do wycinania tych elementów z arkusza, czyli sterów kierunku, sterów wysokości i stateczników poziomych. Tu właśnie na przykładzie steru wysokości widać wyciśnięte linie podziału żeber. To jest taka metoda podobnie jak na oryginalnym właśnie stateczniku i sterze jest to widoczne. To jest ster kierunku i podobnie zaznaczone są podziały wręg. Tu jest element podkadłubowy podwozia tylnego. O, tak jak widać to na rysunku 25, czyli element 40. Odpowiednio uformowany, wklejone przyklejki, aby lepiej to się trzymało do kadłuba. Rysunek 11 montażowy przedstawia nam centropłat. Z odpowiednich wręg należy tutaj coś takiego zmontować. I tu właśnie już widać z tych elementów 48 FE zmontowałem właśnie ten element. No i odpowiednie elementy przyklejone do żeber wnętrza luku podwozia. Przedstawia to właśnie rysunek 12, gdzie widać tu już sklejone te elementy ze sobą i w poszczególne miejsca będę wstawiał również te elementy. To jest właśnie element potrzebny do oklejenia centropłata. Tu już mam wycięty ten element i teraz właśnie będę zaznaczał linię podziału blach. Jest to dość duży element i dlatego tu będzie fajnie widać na tych elementach. No, linia mała kulka i właśnie jakby rylcuje, wgniatając delikatnie w liniach nadruku
odwzorowanie właśnie tych podziału blach. Również tu nity będę odwzorowywał, czyli wgniatał delikatnie igłą ślady nitów. No i na zbliżeniu tu właśnie powinno być widać dość wyraźnie te zagniecenia podziału blach i odwzorowania. Na tym kolorze może tak nie znać, jest to taki ten kolor, który niezbyt, ale na przykład na tych kolorach zieleni, brązu jest tutaj dość fajnie widoczna ta linia wgniecenia. To jest rysunek przedstawiający wnętrze luku podwozia i elementy, które się tam znajdą. Właśnie to jest ten element centropłata z tymi częściami, które tam należy wklejać. Tu już jest oklejona ta część zewnętrzna podwozia. Z zewnątrz ten centropłat tak się przedstawia. Właśnie tu widać te linie podziału, nity dość wyraźnie. No i tu już ten centropłat sklejony z częścią kadłuba. No i jeden z trudniejszych elementów to jest przejście skrzydło-kadłub, oklejenie tego. Tu używałem kleju już wikolowatego, żeby bardziej zmiękczyć ten element, który łączy kadłub, skrzydło. No i dość dobrze udało mi się to uformować. No i na tym koniec części pierwszej. Zapraszam na część drugą, gdzie już będzie koniec relacji z budowy Hurricana.